13 października 1941 roku miało miejsce spotkanie z udziałem Reichsführera SS i policji Heinricha Himmlera, wyższego dowódcy SS i policji w generalnym gubernatorstwie Friedricha Wilhelma Krugera i dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocznika, podczas którego poruszono dwie kwestie. Po pierwsze, plany germanizacji terenów wschodnich, które znajdowały się pod niemiecką okupacją. Po drugie, kwestii żydowskiej. Prawdopodobnie podczas tego spotkania zapadła decyzja o eksterminacji ludności żydowskiej na terenie generalnego gubernatorstwa, zaś rozkaz wykonania tych dyspozycji Himmler powierzył wspomnianemu już dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Globocznikowi. Wkrótce po tym spotkaniu Globocznik przystąpił do działania. Po pierwsze, rozpoczął przygotowania czy tworzenie swojego sztabu, który osiągnął ostatecznie liczbę około 450 osób. Po drugie, dokonano wyboru miejsca, w którym będzie ulokowany pierwszy obóz zagłady w miejscowości Bełżec. Dobór tej miejscowości nie był przypadkowy z uwagi na to, że znajdowała się ona na styku trzech dystryktów, a także położona była przy głównej linii kolejowej łączącej Lwów z Lublinem, a dalej z Warszawą. Jednocześnie była ona położona także na terenie słabo zaludnionym, co pozwalało ukryć masową zbrodnię. Należy jednak pamiętać, że zanim zapadła decyzja o eksterminacji ludności żydowskiej w generalnym gubernatorstwie na terenach wschodniej okupowanej Europy, terenach Związku Radzieckiego, trwały już masowe mordy na ludności żydowskiej dokonywane przez mobilne Einsatzgruppen. Plan eksterminacji ludności żydowskiej na terenie generalnego gubernatorstwa zakładał eksterminację tejże ludności w stacjonarnych komorach gazowych. Tak jak już wspomniałem, pierwsze tego typu instalacje do mordowania ludzi miały powstać w Bełżcu, a w dalszym czasie także w Sobiborze i Treblince, która była położona w dystrykcie warszawskim. Budowę obozu zagłady w Bełżcu rozpoczęto z początkiem listopada 1941 roku, zaś pierwsze transporty do tegoż obozu trafiły w połowie marca 1942 roku, kiedy Niemcy rozpoczęli likwidację lubelskiego getta na Podzamczu. Zanim jednak doszło do akcji wysiedleńczej z lubelskiego getta, rozpoczęto przygotowania, które miały kilka etapów. W pierwszej kolejności przystąpiono na przełomie 1941-1942 roku do grodzenia getta na Podzamczu. Następnie podzielono je na dwie części, A i B, przy czym część A była przeznaczona dla tych osób, które Niemcy uważali za przeznaczone w pierwszej kolejności do deportacji do obozu zagłady w Bełżcu, zaś w części B planowano pozostawić osoby, które tymczasowo miały pracować na rzecz Niemców, jak również członków Judenratu, czyli administracji getta, jak również żydowskiej służby porządkowej. Faktycznie podział tego getta nastąpił na początku lutego 1942 roku, zaś na początku marca Niemcy przeprowadzili stemplowanie dowodów pracy, które otrzymało kilkanaście tysięcy osób. I to właśnie te osoby miały być umieszczone we wspomnianym już przeze mnie getcie B. W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku niemieckie władze bezpieczeństwa rozpoczynają operację Reinhardt. Kryptonim tej operacji został nadany w lecie 1942 roku. Rozpoczyna się ona od likwidacji getta na lubelskim Podzamczu. Stąd wysyłane są pierwsze transporty do obozu zagłady w Bełżcu, ale równocześnie transporty do Bełżca są kierowane także z likwidowanego getta w Lwowie. Brutalna akcja likwidacyjna lubelskiego getta trwa do 14 kwietnia 1942 roku. Jak już wspomniałem, przeprowadzają ją głównie, czy odpowiadają za nią
oficerowie Policji Bezpieczeństwa z Lubelskiej Komendantury Służby Bezpieczeństwa i Policji Bezpieczeństwa, ale także wykorzystane są jednostki tak zwanych trawniki MENER, wachmanów z trawnik, czyli byłych jeńców Armii Czerwonej, którzy idąc na kolaborację z Niemcami uczestniczą czy są wykorzystywani także w akcjach likwidacyjnych gett na terenie niemalże całego generalnego gubernatorstwa. Akcja likwidacyjna lubelskiego getta przebiega bardzo brutalnie. Do końca marca 1942 roku do obozu zagłady w Bełżcu wywiezionych jest około 18 000 kobiet, dzieci i mężczyzn żydowskich, po czym akcja na kilka dni jest wstrzymana. Z początkiem kwietnia następuje jej wznowienie. W tym czasie zamienione zostają dowody czy stemplowane karty pracy na nowe dokumenty nazywane J-Ausweisami, przy czym tym razem wydaje się je tylko osobom, które mają pozostać w Lublinie i które Niemcy uznali za przydatne im, zaś rodziny ich, najbliżsi członkowie ich rodzin mają być deportowani do obozu zagłady w Bełżcu. W pierwszej części akcji likwidacyjnej, która miała miejsce pomiędzy połową a końcem marca 1942 roku, Niemcy likwidują ochronkę dla dzieci żydowskich, wywożąc w okolice Lublina około 100 podopiecznych, mordując ich w okolicach Majdanu Tatarskiego. W tym czasie także zlikwidowano szpitale żydowskie, zarówno ogólny, jak i epidemiczny, zaś pensjonariuszy tych szpitali także rozstrzelano w okolicach Lublina. Giną także podopieczni domu starców. Także to pokazuje, że deportacjami obejmowano tylko osoby zdolne do transportu, zaś osoby, które mogłyby w jakikolwiek sposób opóźniać deportację, niemieckie władze bezpieczeństwa likwidowały w masowych egzekucjach. W momencie wznowienia akcji likwidacyjnych z getta na Podzamczu do obozu zagłady w Bełżcu wysłanych jest także część członków lubelskiego Judenratu na czele z prezesem Henrykiem Beckerem, jak również jednym z prezesów Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Lublinie, którym Niemcy obiecali, że w nowym miejscu ich pobytu obejmą oni tożsame funkcje. De facto był to fortel zastosowany w stosunku do tych osób, gdyż tak jak wszyscy inni Żydzi, byli oni deportowani do obozu zagłady w Bełżcu. Pomiędzy połową marca a połową kwietnia 1942 roku do obozu zagłady w Bełżcu wywieziono z getta lubelskiego na Podzamczu około 26-28 tysięcy kobiet, dzieci i mężczyzn żydowskich, gdzie zostały one zamordowane w stacjonarnych komorach gazowych. Likwidacja lubelskiego getta na Podzamczu zapoczątkowała akcję Reinhardt, czyli eksterminację ludności żydowskiej na terenie generalnego gubernatorstwa, połączoną z grabieżą mienia tejże ludności. A jednocześnie akcja Reinhardt była częścią szerszego planu, który Niemcy eufemistycznie nazywali ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Po likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie pozostało około 8 tysięcy Żydów, których przesiedlono do getta wtórnego na Majdanie Tatarskim. To getto było ulokowane w okolicach obozu pracy na Flugplacu, a także w pobliżu obozu koncentracyjnego na Majdanku, czyli Konzentrationslager Lublin, stanowiąc zarazem dla tych obozów rezerwuar siły roboczej. Getto wtórne na Majdanie Tatarskim funkcjonowało do początku listopada 1942 roku, kiedy to Niemcy dokonali jego likwidacji, zaś większość pozostałych w tym czasie jeszcze Żydów przesiedlono do obozu koncentracyjnego na Majdanku.